Są 3 stopnie w plusie i mamy grudzień, przełom grudnia, przełom stycznia. W związku z tym zaraz się dowiemy, czy to działa, czy można tym ogrzewać. Bo jak się domyślacie, to pewnie te panele tutaj wiele nie dadzą. Tydzień jest i rok nawet. Nie? Także wtedy w zupełności można określić, jakie to mieszkanie właściwie jest. Czy ono jest wilgotne, czy jest prawidłowo, komfortowe. I to już widać, nigdy nie potrafiliśmy określić jedynym sposobem prawdziwym z punktu widzenia technicznego ogrzewania ludzi. A te wszystkie inne ogrzewania to tylko nam zmniejsza straty organizmu, który jest reaktorem egzotermicznym. No i tylko tyle. To co? No to wszyscy marzą, żeby mieć taki wiatrak. Tak jest. To jest tak jak to koło wodne. Tak? Jednak jak już jest wiatr, to lepiej go mieć niż nie mieć. No tak. A pytanie jeszcze mam w związku z tym wiatrakiem, bo mówisz, że sam koszt... Cześć, czołem, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu, propagowaniem życia poza siecią. I zastanawiamy się nad tym, czy jest to możliwe, żeby żyć bez płacenia rachunków, a biorąc pod uwagę to, co w tej chwili tutaj kręci się nad moją głową, to myślę, że pewnie co niektórzy już wiedzą, gdzie jestem. Widok mamy zacny, piękne jezioro i za chwilę poprosimy o wypowiedź na temat tego oto wiatraka osobę, która na jego temat myślę, że wie najwięcej, ponieważ jest jego właścicielem, a jednocześnie jest ogromnym i wielkim propagatorem rozwiązań off-gridowych, rozwiązań OZE, odnawialnych źródeł energii, a jednocześnie też jest również właścicielem kilku instalacji fotowoltaicznych. W związku z tym z całą pewnością będziemy tutaj z zainteresowaniem będziemy słuchali, co się dzieje. Czy idzie teraz, biorąc pod uwagę, że na zewnątrz są 3 stopnie w plusie i mamy grudzień, przełom grudnia, przełom stycznia. W związku z tym zaraz się dowiemy, czy to działa, czy można tym ogrzewać. Bo jak się domyślacie, to pewnie te panele tutaj wiele nie dadzą. Nie jest inny, musi być cegiełkowo tam pomalowane. Zobaczcie, Edward, powiedz nam, czy i teraz wychodzi na to, że jak świeci, znaczy jak kręci się wiatrak. Tak. A właśnie, zaczniemy od dzień dobry. Zaczniemy od tak? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, bo to już długo. Wszędzie po całej Polsce widzę pędziłeś, wszędzie cię było pełno. Nawet na wodzie byłeś, nie? Także tego. Wiesz co, słuchaj, może ściszymy albo sobie na chwilkę wyłączymy telewizor, żeby było... O, no, super. Teraz wiatr jak właśnie robi niespodzianki. Przestał wiać i nie grzeje. Na dole troszeczkę już tam rusza. Okay. O, bo jest po prostu taki nieregularny. Jakby miał duże koło zamachowe, to by obroty jak się go wyregulowały, nie? Okay. No ale wiadomo, że nie. Zaczniemy tak. Jesteśmy u Edwarda, nasi widzowie Edwarda znają, ale może się też również okazać, że przykładowo pierwszy odcinek, który ktoś wszedł, obejrzał, to jest ten odcinek. No to trzeba by się było przedstawić, co my robimy w ogóle, czym się zajmujemy, dlaczego jestem u Ciebie, z jakiego powodu. Poza oczywiście tym, że się lubimy bardzo. No to tak. Sprawa jest najważniejsza, to w tej chwili energii od dłuższego czasu. Koszt energii. Ucieczki od tych państwowych firm, które nam dokuczają, a mnie w tym roku bardzo dokuczyły, bo się okazało, że ja jestem zeroemisyjny i nie dostałem żadnego dofinansowania. Ja się wywiązałem z Unii, z poleceń rządu. Wszyscy inni dostali pieniądze na węgiel, na inne rzeczy, a ja muszę sobie kupić za 4000, jak chciałbym jakichś gości przetrzymać dłużej i uruchomić na wyższą temperaturę, chociaż w tej chwili nie grzeje nigdzie, a temperatura jest, zresztą jak widać, Dobrze. Temperatura jest 23,5 stopnia, tak. Wilgotność 48%, zresztą do tego zagadnienia trzeba by wrócić. Tak. Dlatego, że ludzie zawsze mówią, że mają ciepło w domu, mają 22 czy 23 stopni, ale nie wiedzą, jaką wilgotność mają. Wilgotność jest drugi najważniejszy parametr w tym ogrzewaniu domu i niektórzy, którzy grzeją gazem, mówią, że on cały czas czuje wilgoć.
moja córka, która tutaj przed chwilą była, mówi, że w Berlinie wchodzą do domu, to czują, że do ogrodu botanicznego weszły. Taka duża wilgotność jest i to od razu pogarsza warunki komfortowe. Zresztą na tym automacie widać, jest wyraźnie zapisane, że ja mam w tej chwili komfort, bo jest do 60% wilgotności, to jest komfort od 30. Natomiast jak przejdziemy powyżej 60, to już jest wilgoć duża i musimy się zapoznać z drugim parametrem w domu, który powinien być, czyli wilgotnością. Taki przyrząd powinniśmy mieć w domu, zresztą on rejestruje wilgotność w ciągu całego dnia, nawet widzimy, kiedy wietrzymy, kiedy nie wietrzymy, bo się od razu wilgoć w mieszkaniu zmienia, nie? Czyli proponuję, żeby każdy, kto chce żyć w warunkach takich... W komforcie tu wyraźnie pisze, komfort do 60%. Później jest wet, czyli duża wilgotność i zła poniżej 30%. Tak za sucho. Za sucho jest, nie? Okej. Proszę mi powiedzieć, słuchaj, bo nasi widzowie, wiadomo, my im zawsze mówimy i tłumaczymy, że czasami, albo nawet bardzo często da się żyć bez płacenia rachunków. Oczywiście, jest to wyzwanie, tak? Czasami trzeba najpierw trochę zapłacić za to. Natomiast jest to możliwe, czego przykładem choćby nawet jest tutaj ta ściana grzejników, którą masz tutaj. Tak jest. Ja w tym roku, no niestety muszę więcej płacić, bo 50 zł za co 2 miesiące, ale zapłaciłem... Podwyżka. Tak, zapłaciłem już do końca roku 2023, do maja, bo taki ma okres rozliczeniowy, zapłaciłem 300 zł razem, ale i tak wyszło, że mam paręnaście tysięcy kilowatogodzin do przodu, czyli proszę sobie wyobrazić, że ja mam do przodu, przepraszam, a i tak przerywam. płacić. Przepraszam, zobacz, spójrz, bo w tej chwili, cała ściana nam się tam podświetliła, tak? Cała ściana to jest około 3 kW mocy poboru. Do poboru, no. Wytłumacz może zasadę działania, bo wracając tutaj do podstaw, czyli ktoś ogląda nas po raz pierwszy, nigdy w życiu nie słyszał, nie wie o Twoim wiatraku, nie wie jak on działa, w jaki sposób. Czy ten wiatrak jest podłączony do sieci elektroenergetycznej? Nie, absolutnie nie. Czyli jest wyłączony z sieci. Prądnica trójfazowa, ustawione jest 400 V, czyli jak na fazę przeliczymy, to górna granica to jest te 230. Każda grzałka, każdy pion jak gdyby jest podłączony do jednej fazy i każda grzałka to jest 400 W pod warunkiem, że ma pełne napięcie, a on nie ma pełnego napięcia, bo specjalnie tak jest zrobione, bo jak ma pełne napięcie, to jest żółte światło nieładne. Natomiast jak ma obniżone 180, 200, do góra 200, to jest bardziej czerwone. I no oczywiście jeszcze nie jest dokładnie tak zrobiony ten wiatr, bo to ten kominek niby napędzany wiatrem, bo muszę teraz przemalować to na cegiełki i tą całą historię. No i oczywiście w tym roku, jak to mawiają Niemcy, był Dumperflauta była. Niemcy mawiali, bo bardzo słabo w tym roku wiało. I dopiero teraz jakoś zaczyna się rozgrzewać, nie? Ale tak czy siak będę się trzymał tego, że wiatrak to jest dobra rzecz, tylko musi być montaż zastosowany. Montaż. Wielkość, jeżeli chodzi o kwestię mocy. 4 kW to powinno być optymalne. Można robić gdzieś tam na wsi nieco większe, ale wtedy głośność będzie duża, będzie powyżej 40 dB. No i problem później z obsługą, z tym, że ten problem to już właściwie nasi internauci rozwiązali, bo kładzie się maszt na hydraulicznie i można sobie tego, także już sprawa jest rozwiązana do końca, moc jest rozwiązana do końca. No ogrzanie najlepiej pasuje teraz, bo słońca nie ma teraz. Ja co prawda jestem w off-gridzie, mam parę grzejników w off-gridzie, słońca nie ma. Ja co prawda jestem z dawnej ekipy jeszcze wieloletniej, także mam nagromadzone trochę tego prądu i mogę się zbierać. Na przykład ten grzejnik naprzeciwko, który podaje to
w tej chwili grzeje. Nie wiem, czujesz chyba na sobie te ciepło promieniowania. Aha, nie, tak. Powiem Ci tak, że jeśli chodzi o kwestię związaną z grzejnikami na podczerwień, to też jest temat niezwykle ciekawy. W ogóle jestem też bardzo ciekawy z tego względu, że właśnie, dzisiaj mamy tak, że ten wiatrak, no troszkę nam coś tutaj się rusza. No czyli w tej chwili to jest 1 kW, dziś około 1 kW. Czyli jedna grzałka ma około 400 W. 400 W. Tak? Dobrze, okej. Ja wrzuca do środka. I teraz... Dobrze, poczekaj, podejdziemy sobie, ja pokażę tutaj naszym widzom, jak to wygląda. Czyli tak, przeliczcie sobie w tej chwili tak, że każda z tych jarzeniówek to jest 400 W, no to w tej chwili jak one, przepraszam, lampy kwarcowe, czyli one w tej chwili to świetny moment jest na to, żebyście sobie zobaczyli, że czy zerkniemy stąd widać, będzie widać wiatrak? Nie zobaczymy. No ale wniosek jest z tego taki, że ledwo co się pewnie kręci w tym momencie, kiedy... No ale w tym gdybym się uparł, to tylko o tej porze to on na pewno potrafi ogrzać takie tutaj sitting room bez problemu, bo tyle energii przez całą noc daje, bo jest zmienna jednak prędkość wiatru, ale tyle energii przez całą noc daje, że nie ma problemu, nie? Także wiatrak powinien być tak czy siak, wcześniej czy później powinni te wiatraki robić. Czy ty orientujesz się na dzień dzisiejszy, jaka jest cena, jaki jest koszt założenia takiego 4 kW wiatraka? Na jakiej wysokości go masz? 20 000, ja mam na wysokości 10 metrów, powinien być na 16. Dużo lepszą wydajność miałby. Dobrze, kolejne wytyczne. Oczywiście poziomy, nie tak jak na Politechnice Łódzkiej, gdzie te wszystkie wiatraki leżą w magazynie, bo się tam coś kiedyś urwało, wzięli pieniądze, granty i dalej nie robią żadnych doświadczeń, tylko świadczeń, egzemplarze pokazowe. A nam, którzy prywatnie mogliby garażowo usprawnić za te pieniądze, pokazać coś rzeczywiście wartościowego, nie dadzą tych pieniędzy. Także to jest dziwna w ogóle sytuacja, nie? No ale to nie ma co rozciągać tego tematu, my tego tematu nie rozwiążemy. nie zgłębimy, tak? Teraz tak, no dobrze, czyli zaczął się ruszać teraz w tej chwili, no czyli tak jak sami widzicie, skoro jedna ma tutaj 400, no to powiedzmy, że słabo w tej chwili, powiedzmy, że słabo, nawet gdybyśmy określili to mianem, że słabo grzeją, no to nadal tutaj około tego 1 kW jest. W pewnym momencie widzieliśmy, że były 3 rzędy odpalone, tak? 3 kW. To już 3 kW. No i teraz jakbyśmy to przeliczyli na czas, kiedy to działa. Dzisiaj w nocy było tak, jakbym spał przy ognisku. Cały pokój był rozświetlony na czerwono. Tak? Także ja już się przyzwyczaiłem do tego. Ale to jest ładny kolor w ogóle. Tak, no bo to jest czerwony kolor, jest zawsze miłym kolorem, dlatego święta to ten czerwony kolor przeważa, właśnie święta Bożego Narodzenia, nie? Tak. Powinno się wszystko robić taki w miarę czerwono. A pytanie, taki ciepły kolor. A powiedz mi jeszcze, pytanie mam takie związane. Spójrzcie teraz. A ile maksymalnie tutaj ty masz podłączone? To znaczy ja mam w tej chwili zmniejszyłem możliwość odbioru energii 3,60 kW, bo on ma w sumie z nominalną wielkość 4. Już miałem problemy, musiałem go tam konserwować, jak zacząłem eksperymentować i wyciągałem z niego 6 kW. To zacząłem eksperymentować i wtedy zaczynały się problemy jakieś tam, coś przeciążenia za duże. Tak jest, no. Także dałem sobie spokój, robię 3-6, zresztą mógłbym to wszystko w jeden rządek umieścić, czyli te lampy przełożyć, ale na razie jeszcze zająłem się głównie grzejnikami podczerwieni. Dobrze, a grzejnik jeden ma ile rzędów tych lamp? 3. Czyli tak naprawdę w jednym, jak gdyby w jednym rzędzie mógłbyś to ująć. To ułożyć, jeszcze dodać efekt płomienia do tego. Patrzcie. Mógłbym dodać efekt płomienia do tego i wtedy by był kominek napędzany wiatrem, co chciałem zresztą zrealizować, nie? Może się uda. No teraz masz ścianę napędzaną wiatrem. Tak jest. I teraz, a tu jest zresztą druga ściana napędzana. Tak, a ja specjalnie nie chcę nic poruszać, nic poza tym tematem tego wiatraka, bo temat jest o tyle, widzisz, tak ciekawy, że bardzo dużo osób... Mam szczęście? Masz szczęście. To jak się pojawiam, wieje. Bo była przez dłuższy okres czasu była cisza. No. Aha. A to jak się pojawiasz, to od razu wszystko wokół wieje.
Widzisz, to jest tak, że mam, wożę z sobą dobrą energię. Także, czekaj, wiesz co, może uda nam się wyjść na zewnątrz, jeszcze żeby, wiesz co, ja rzut okiem zrobię, chociaż dosłownie na sekundę nawet, żeby pokazać, że to się kręci tutaj jeszcze. Tak? Zerkniemy sobie. O, mamy, dobrze, pracuje. Nawet nie słychać. Aha. Bo u starego. Może? Nie, no te drzwi puszczą chyba w końcu. Nie, to ono się tak... Okej. No i wcale tak ostro nie szaleje, nie? No, ale jedno jest pewne, no, jeżeli ktokolwiek ma w domu fotowoltaikę, to wie, że z takich chmur, z takiego schowanego słońca, to co? No to wszyscy marzą, żeby mieć taki wiatrak. Tak jest, to jest tak jak to koło wodne. Tak? Jednak jak już jest wiatr, to lepiej go mieć niż nie mieć. No tak. A pytanie jeszcze mam w związku z tym wiatrakiem, bo mówisz, że sam koszt tej turbiny u góry, ta która jest, to jest koszt rzędu około 18-20 tysięcy. Około 20 000 i pytanie takie, koszt masztu. No tego to nie wiem, bo to znaczy wtedy w tamtych czasach kosztowało 2000 zł słup strunobetonowy. Natomiast no tutaj jak tu ci nasi internauci mnie powiadomili, że są takie właśnie użyte już ramiona od dźwigów nośnych, które można znakomicie zakonserwować, za niskie pieniądze złomowe kupić i wystawić na większą wysokość, bo jednak to się liczy bardzo. Tak jak tam w Grodnie, w twojej miejscowości rodzinnej na górze by postawił, to on by na okrągło ciągnął. Tam byłyby problemy, że przekraczałby graniczne prędkości, bo liniowa graniczna prędkość to jest w granicach 24 metrów na sekundę, to już górna granica jest, a nominalna to jest 16. Czyli przy 16 metrach na sekundę to on będzie dawał średnio 4 kW, nie? No właśnie, bo to wszyscy... Ale średnia polska jest 4 kW. 4 metry na sekundę, nie? Czyli musi wiać więcej niż ta średnia. Musi wiać więcej. Wichrowe wzgórza. Musicie mieszkać na wichrowych wzgórzach. Ale jest dużo takich. Jest dużo, bo cała dolina ta bielska, góry robią tą taką szczelinę w stronę południa i tam bardzo wieje, nie? I w górach czasami trudno założyć panele, bo słońce się pojawia rzadko, bo albo wychodzi na przykład o 12 czy o 2 za gór, a szczelina, która powstaje pomiędzy górą, tworzy taki strumień wiatru, że tam można świetnie to zrobić, z tym, że no nie ma w Polsce placówek, które by się tym zajmowały, bo tak jak już wspomniałem, Politechnika Łódzka, chociaż miała na to pieniądze, w pewnym momencie jak przyszła zawierucha, porozwalało te całe wiatraki, gdzieś tam poniszczyło samochody, poobrywało się i musieli to odstawić do magazynu, także po co dawać tym jednostkom państwowym, jak one i tak nie zrobią z tego pożytku? Taka przykra uwaga zresztą. No tak. Znaczy, ja oddałem tobie głos, to tutaj jak gdyby tak, możesz wszystko powiedzieć, to co uważasz, no. Taka trochę we mnie tkwi taki niedosyt, że no wszystkie wielkie rzeczy powstają w garażu. A nie na jakichś tam uczelniach, nie na jakichś tych, wszystko powstaje u pojedynczych ludzi i nie ma. Natomiast zawsze trzeba dawać szansę, czyli trzeba dawać szansę uczelniom, bo z dnia na dzień wszystko też się zmienia, no wszędzie się wszystko zmienia, to jest tak, że z jednej strony mogą nas mile zaskakiwać, tak samo jak mile mogą nas zaskakiwać ci, którzy tworzą w garażach. Córka opowiadała mi, bo kończyła Politechnikę Łódzką, robiła doktorat, i tak się śmiałem właśnie nadmieniając na tematu grantów, no to mówiła wyraźnie, jak przychodziły granty, to się pieniądze pierw rozdawało pomiędzy pracowników uczelni, a później na samym końcu co zostało, to szło na badania, nie? Okay. Nie powinienem tego mówić, ale taka jest rzeczywistość. Nie? To znaczy inaczej, taka była.
Kiedyś, gdzieś być może się zdarzyło. Natomiast myślę, że tutaj powinniśmy zawsze optymistycznie patrzeć na jutro, na przyszłość i że będzie dobrze. Że będzie dobrze wiało, bo inaczej byśmy nigdy nie założyli takiego wiatraka i że też wszędzie będzie wszystko tak, jak być powinno. No właśnie. Pytanie jeszcze powiedz mi, bo powiedziałeś naszym widzom na jednym z poprzednich odcinków, że wiatrak dla Ciebie jest swego rodzaju Mercedesem, czyli jest najbardziej, powiedzmy, luksusowym wydaniem pozyskiwania tej energii, bo mnóstwo osób pisze, no kiedy to się zwróci, to tam za 50 lat, że koszt zakupu wiatraka, montażu, tego wszystkiego, że graniczy z cudem, żeby on się zwrócił. Tutaj ten wiatrak działa totalnie w systemie off-gridowym, totalnie jest wypięty z sieci, nie jest podłączony, idzie bezpośrednio. To jest jedyny odbiornik tego wiatraka, zgadza się? Te grzejniki. Tak. A nie! Ja już przecież przećwiczyłem wszystkie inne warianty wcześniejsze. To znaczy ja w instalacji centralnego mam wstawiane grzałki, które są trójfazowe, które są podłączone do wiatraka. Mam też grzałkę w buforze. Ale to nie masz odłączone teraz. Jak się okazało, że nie ma żadnego efektu, on gubił tą energię po drodze w tych rurach, w tych wszystkich, to przestałem, także ja to już mam przećwiczone. I została mi trzeci wariant, który nawet jest możliwość podłączenia wiatraka do podłogi. Tutaj widać, ile tu tych różnych, weź rzuć okiem, popatrz, ile tych różnych połączeń jest. Podłoga u mnie jest elektryczna, zrobiona jest w 3 obwodach, także ja mogę stworzyć układ gwiazdy, bo mam połączone gwiazdę i grzać podłogę bezpośrednio z wiatraka. To wszystko zostało już dawno przećwiczone i została najlepsza forma, bo to jak gdyby najbliżej tego ciepła. Najbliżej tego ciepła od razu daje ciepło, na dodatek daje te suche powietrze, ten komfort, na dodatek na pewno nie będzie grzyba, bo tam przecież ci budowlańcy by mi łeb urwali za to, że jest wilgoć taka i tak dalej, nie? A teraz się czasy zmieniają i poglądy muszą budowlańcy zmienić. No nie ma grzyba, tym bardziej w podczerwieni, bo jak się ma wilgotność mniejszą niż 60%, to powiem Państwu, że jak czasami wywieszę, no bo obowiązek prania do mnie należy, wywieszę i tak rzucę na te zimne kaloryfery, to po pół dnia pranie jest suche. To tak jak gdyby dokumentuje ten przyrządzik, który pokazywał, że tam jest poniżej 50% wilgotności względnej, czyli powietrze w podczerwieni to jest podczerwień też. To jest też podczerwień, sucha, tak? I nie ma możliwości, żeby jakiś grzyb się stworzył. Także budowlańcy muszą zdecydowanie zmienić swoje poglądy. Oni nie chcą zmieniać poglądy, bo oni mają ustawy, muszą się kierować ustawami. A oni nie mają możliwości swobody takiej. Chociaż ostatnio widziałem w internecie wiele różnych możliwości ustawiania wewnętrznego i wewnętrznej izolacji, nie? A to jest cieplutkie. To znaczy, czy ja dobrze słyszałem odnośnie tego, że tego typu światło w ogóle jest bardzo takie nawet wręcz rzekłbym dla organizmu? To znaczy, prawda jest taka, że to jest jedyny prawdziwy sposób ogrzewania, bo to są fale elektromagnetyczne, jak to tam nazwał Einstein, nie? Że to są właściwie naboje energetyczne, które uderzają w człowieka i podnoszą jego energię i się rozładowują na człowieku. Natomiast to ogrzewanie, które mamy w domu normalne, które nas tam od pompy ciepła czy od czegokolwiek, to przecież wcale nie jest ogrzewaniem. Dlatego, że no jak można się ogrzewać, jak człowiek ma 37 stopni, 36,6 od powietrza, które ma 22. No pierwszy raz słyszę, że może z niższej temperatury przejść do wyższej. Nie przechodzi. Człowiek jest organizmem, reaktorem chemicznym, który wydaje ciepło, jest egzotermicznym, wydaje ciepło i w zależności od tego, jaka jest temperatura na zewnątrz, oddaje go mniej albo więcej i odnosi wrażenie, że jest mu cieplej albo zimno. Ale nigdy nie przyjmuje tego ciepła od otoczenia. Jest otoczenie w pomieszczeniu, które jest ogrzane konwekcyjnie, jest w zasadzie interaktywną izolacją, w której człowiek się porusza. To nie jest ogrzewanie z punktu widzenia
technicznego. Z punktu widzenia technicznego ogrzewaniem jest tylko to, co dostarcza mi bezpośrednio energii, a to może zrobić tylko promieniowanie według Einsteina, nie? Czyli natura światła. Światło tylko może ogrzać człowieka poprzez te promienie podczerwieni, a w Słońcu jest 53% energii podczerwieni. Także wybijmy sobie z głowy, że my się ogrzewamy. Jak weźmiemy dziecko na spacer, które dobrze ubierzemy, to przecież ono nie umrze z mrozu. A jak wrzucimy człowieka do wody, to zimnej, to w 10 minut straci życie, bo hipotermia nastąpi i tak dalej. Czyli organizm człowieka jest bardzo wrażliwy na temperatury. Bardzo wrażliwy i dlatego jak wychodzimy na słońce, natychmiastowo go czujemy, a jak wychodzimy i wchodzimy w strefę cienia, to od razu czujemy, że jest nam zimno. Organizm człowieka jest najbardziej wrażliwy, jak tylko może być przedmiotem na ciepło i dlatego promieniowanie jest jedynym sposobem prawdziwym z punktu widzenia technicznego ogrzewania ludzi. A te wszystkie inne ogrzewania to tylko nam zmniejsza straty organizmu, który jest reaktorem egzotermicznym. No i tylko tyle mógłbym powiedzieć, żeby zmienić troszeczkę swoje poglądy. Wróćmy do natury światła, które właściwie rządzi całym światem. Natura światła, czyli jak to powiedział Einstein, E równa się m razy c kwadrat przez 2, czyli już uwzględnił światło w tym wszystkim ten nasz Einstein i powiedział, że jedynym możliwym źródłem prawdziwym jest promieniowanie i dlatego Ziemia jest ogrzewana przez Ziemię. I w przyszłości na pewno tak będzie. Przez Słońce. Nasi hydraulicy będą musieli zmienić zawód. Tylko promieniowanie będzie się liczyło na... Chcę powiedzieć specjalnie tutaj naszym widzom odnośnie tego, że tego typu światło, które ja też... właśnie. 250 stopni. Tak, ale słuchaj, wiesz co, tutaj widzowie nasi również też pamiętają, kojarzysz te moje podłączenie właśnie tego grzejnika bezpośrednio pod panelem i powiem wam, że ciepło, które jest podawane z tych dokładnie jak one się nazywają, te kwarcowe. Że to są grzałki kwarcowe, lampy kwarcowe, tak? 6 lat już grzeją i żaden się nie przepalił. Ja przepaliłem, ale ja za dużo prądu podałem, to wiesz. Nie, przepaliłeś dlatego, że zmieniałeś w trakcie, jak podałeś na przykład prąd stały, zmieniałeś w trakcie. Przyłączałeś. Tak. No to się pali, nie? Tak, a właśnie... A ty rozdaje przecież ostro. Znaczy nie, no pewnie, no ja stoję akurat tutaj na tle tego, w związku z tym możecie mi wierzyć, że naprawdę to bardzo mocno fajnie grzeje. Natomiast już ci mówię jeszcze, przy okazji mówiąc tutaj widzom, powiem wam, że tego typu światło jest niezwykle przyjemnie. Ja byłem bardzo zaskoczony tym, że to co ty mówisz, ja przekonałem się na własnej skórze dosłownie, doświadczając, przepalając styki, bo też również tak jak ty podawałem na te grzejniki, podawałem prąd stały, bo to trzeba powiedzieć, nie powiedzieliśmy na tym odcinku, że tu w tych grzejnikach w tej chwili płynie prąd stały, który jest bezpośrednio... Nie, to płynie prąd zmienny. Tu zmienny? Tak, to jest prąd trójfazowy, zmienny. Okej. Bo to inaczej byśmy nie stworzyli. Nie słyszałem o prądzie stałym trójfazowym. Nie, okej, dobrze. Czyli ty po prostu zrobiłeś to na... To jest po prostu bezpośrednio z prądnicy trójfazowej. Z każdej cewki idzie te 220, z każdej fazy. I w tej chwili nawet mogę pokazać, jak to on wygląda ewentualnie w świetle podczerwieni. W świetle podczerwieni. Okej. A że chcesz zmierzyć, pokazać jakie parametry ma? Można pokazać, jak to w ogóle wygląda podczerwieni. Ale ty masz farta. Tak? Że grzeje? Że można pokazywać? Dobrze. Tak. Ale jest 190, tam widać na lampie. Tak. Jest 190, nawet 200 stopni, nie?
Okay. Ja powiem Ci, że niezwykle przyjemnie, jak gdyby w pomieszczeniu, w którym jest tego typu ogrzewanie, jest bardzo miło i przyjemnie. Ja miałem okazję tutaj jak gdyby też się przekonać o tym i wierzcie mi, że no, autentycznie, jeżeli miałbym faworyzować tutaj któryś z sposobów przyjemnie, bo jest wilgotność 50 tylko procent. Okay. A jak przekraczamy 60, to zaczyna być wilgoć. Wtedy próbujemy podkręcać te nasze gazowe, zwłaszcza gazowe grzejniki i nic się nie zmienia, bo wilgotność się nie zmienia. Natomiast tu 23 stopnie, wilgotność 54 i komfort, wyraźnie pisze, jest komfort. I teraz można nawet sobie zobaczyć na aplikacji, żeby już wiedzieli do końca, jak to jest z tym pomiarem. Tak? Jak to... Ty to odczytujesz na aplikacji jeszcze? Na aplikacji dodatkowo można sobie zobaczyć. Okej. Gdzie to jest? O, proszę bardzo. Jak się zmienia temperatura w ciągu dnia i jak się zmienia wilgotność w ciągu dnia, nie? 60 tam jest ta kreska, która jest już niekomfortowa. Wszystko poniżej jest komfortowo i można zrobić tak. Ostatnie 24 godziny, tydzień i rok nawet. Nie? Także wtedy w zupełności można określić, jakie to mieszkanie właściwie jest. Czy ono jest wilgotne, czy jest prawidłowo komfortowe. I to już widać, nigdy nie potrafiliśmy określić właściwie, co to znaczy komfort w mieszkaniu. A to jest prosta sprawa. Wystarczy zobaczyć wilgotność ściągniesz i wykres z tego i od razu wiadomo, co jest grane i nikt mi nie powie, czy na przykład ogrzewanie tam pompą ciepła, czy czymkolwiek, bo ja i tak będę zwracał uwagę na wilgotność. Bo to bez względu na to, jaki jest rodzaj ogrzewania. Temperatura i wilgotność. I jak skonfrontujemy, słuchajcie, tutaj te dwa tematy, do tego wszystkiego damy fajne źródło ciepła, takie, bo wierzcie mi, że ono jest, można je nazwać mianem takiego źródła pozytywnego. No słoneczne, to jest podczerwień. To jest podczerwień. Okej, to w takim razie co? Tym oto miłym akcentem, słuchaj, bardzo Ci dziękuję, że poświęciłeś swój czas, opowiedziałeś nam o wiatraku, powiedziałeś, ile kosztował, bo powiedzieliśmy również, jak jest podłączony tutaj, że prąd z niego idzie bezpośrednio, co jest bardzo ważne, czyli pomijamy wszelkiego rodzaju wszystkie te dławiki takie, które gdzieś tam, tak jak ty już sam testowałeś. Te wszystkie sterowania, te wszystkie urządzenia, które... Nie ma nic. Nie ma nic. Wszystko tak. Od razu idzie. Nie mogłeś 4-kilowatowym wiatrakiem, nie mogłeś dosłownie zagrzać wody w bojlerze. Nie mogłem zagrzać wody w buforze. Także i na tej podstawie również twierdzę, że wszelkie inne przerabianie energii, tak jak to robi pompa ciepła, jest również ze stratą dla energii. Bo to widać, że obojętnie czy ja tą energię dostarczę tam do tego bufora, czy bezpośrednio do centralnego za pomocą elektryczną, czy za pomocą pompy ciepła, to i tak te straty są duże, zwłaszcza w starych domach, w starych instalacjach, nie? Także ja od razu z góry zakładam 30% strat od razu przy pompie ciepła, na pewno. I ja nie jestem przeciwnikiem pompy ciepła, absolutnie nie chcę. Wszyscy zakładają pompy ciepła, tylko że w ten sposób ilość ludzi, która może przejść na te ekologiczne ogrzewanie, jest coraz mniejsza, bo ludzie nie mają na to pieniędzy. 50, 80 tysięcy. A to no wiatrak też tak za mało nie kosztuje, ale są miejsca, które są bardziej efektywne dla wiatraka. Czyli może najpierw tak, bo u mnie wcale nie jest najszczęśliwsze miejsce tutaj przy tym wiatraku, a przede wszystkim chciałbym mieć też no co najmniej na 16 metrach, jak to pozwalają polskie przepisy, nie? I wtedy na pewno to wszystko będzie grało bez problemu, bo przecież wiatrak już pracuje 8 lat, nie? I tą swoją część energii jej dorzuci, a w tym roku, jak usłyszałem, poszedłem do centrali, mówię, kupię chociaż 4 worki węgla, chociaż ten dom kiedyś spalał 4 tony. Kupię chociaż 4 worki, bo jak goście przyjadą, to ja im dodatkowo
podniosę temperaturę do 24. No ale jak usłyszałem 4000 tona węgla, czyli ja sobie mogę kupić za moją emeryturę pół tony węgla, to się wystarczyło i uciekłem. Ale powiedz mi, do tej pory ani razu tutaj nie jak gdyby w tej, ta zima 2022, 2020. W ogródku u siostry takie małe. Tak. I jak były mrozy, to się bałem, że naczynie przelewowe u góry zamarznie. I kaloryfery zaczynały mi wynosić ciepło z domu, bo temperatura na kaloryferach była 12 stopni i wtedy musiałem wieczorem podpalić, żeby nie zamarzło naczynie przelewowe, a nie chcę robić remontu dużego w tym domu. Po prostu nie stać mnie na wywalanie tego wszystkiego. Ale to tutaj, w tym domu to było? Tak. Ale to było w tym domu. Tak. Ale miałeś 12 stopni, ale to było tu w pokoju, czy gdzie? Nie, 12 stopni było w kaloryferach. W pokoju było 20 i więcej, tak. A kaloryfery, ponieważ to są duże rury 40, w sposób naturalny zaczęła woda krążyć i wynosić mi ciepło z domu. Czyli ty miałeś grzejniki, które tobie po prostu były złodziejem ciepła. I od razu ludzie mówią, no dobra, trzeba było zakręcić kaloryfery. No ale jak rury są 40, to i tak ta woda krąży. Proszę rozwinąć powierzchnię rur 40, która idzie na 2 piętrach aż do strychu. Jaka to jest powierzchnia? I poza przewodnictwo po metalu jest tak wielkie. Ja kiedyś na Waldka Domkowskiego kanale wyjaśniam, na czym w ogóle polega przenoszenie ciepła na podstawie ruchu Brauna, bo u ciebie to nie mówiłem, nie? Że dlaczego przewodność i straty w fundamentach i tak dalej są w 10-krotnie większe niż jak stworzymy jakiś materiał izolacyjny od środka, nie? Na czym polegają w ogóle, to może przy okazji krótko, materiały stałe typu metal to są 2 atomy, które są blisko siebie. Przewodzenie, bo polega na zasadzie ruchów Brauna, to znaczy jeden atom uderza w drugi i w ten sposób energię przenosi. Natomiast jeżeli te atomy są oddzielone od siebie w duży sposób, tak jak daleki sposób, jak w powietrzu, w próżni, to ten atom nie może łatwo przekazać energii, bo nie uderzy w ten drugi, bo jest za daleko. I w związku z tym tworzy się ten materiał izolacyjny. Jak się rozumie, na czym to wszystko polega, to jest prosta sprawa. Przecież nie robi się kaloryferów czy innych rzeczy z takich tworzyw sztucznych, gdzie te atomy są rozległe, polimery jakieś i tak dalej i nie przenoszą tego ciepła, chociaż są niektóre dobrze przewodzące materiały, ale generalnie rzecz biorąc, robi się to z metalu, czyli z materiału, których atomy są bardzo blisko, nie? A ruchy Brauna, to proszę się zerknąć na amerykańskie mikroskopy, które robią zdjęcia atomów, ale niewyraźne, bo to się wszystko rusza. Pytanie jest takie, myślę, że każdy z widzów tutaj bardzo szybko zrozumie, że materiały, które są materiałami izolacyjnymi, izolacja ciepła, z reguły jak gdyby jest tak, że to są lekkie materiały, gdzie jest dużo powietrza, dużo próżni, czyli najlepszym izolatorem jest powietrze. Tak, ruchy Brauna. Tylko zamknięte a jeszcze lepszym próżnia, no. A jeszcze lepszym próżnia. Zamknięte po prostu w porach, tak jak mamy w przypadku styropianu. Czego przeciwieństwem jest metal, który jest bardzo ciężki, tak? Tak, jest atom koło atomu, struktura krystaliczna. Jeden od razu z drugiego, tak jakby jeden człowiek od drugiego uderzał, natychmiastowo przenosi swoją energię, jak te zabawki, które się mówią, że to tak pada. Jeden klocek się rusza, a wszystko inne pada, bo to przenosi energię, nie? Domino, czyli tak samo jak jesteśmy w stanie do domu wpuścić to ciepło, stosując rozwiązania, o których cały czas mówimy i promując to wszystko, tak samo okazuje się, że jesteśmy w stanie to ciepło z tego domu wynieść po prostu szybko. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się. Jeśli jesteście zainteresowani, wyglądajcie kolejnego odcinka z tego względu, że poruszymy temat ogrzewania pod czerwienią, grzejniki, które działają w DC. Zgadza się? I w DC, i w AC. I w AC. Dobrze. Jak se podłączę, tak mam. Jak będziecie zainteresowani, jeżeli macie ochotę, a wiem, że na pewno będziecie czekali na ten odcinek, to zapraszam z tego względu, że ja już się dowiedziałem, jadąc tutaj, że Edward kolejne grzejniki robi, jest w trakcie robienia, także zerkniemy mu przez ramię i zapytamy się, jak to wszystko u niego wygląda. Trzymajcie się w takim razie, widzimy się na kolejnych odcinkach. Cześć!
No i teraz, no ale nie tylko nas są otwarte.